YouTube i TikTok chce więcej wyświetleń i żeby algorytm zaczął promować bardziej Twoje filmy, muszą być one jak najdłużej oglądane. Dlatego pokażę Ci genialny sposób, który sprawi, że widzowie obejrzą każdy z Twoich filmów nawet kilka razy. Sposób polega na nagrywaniu krótkich filmów i odpowiednim ich zapętleniu, którego widzowie nie wykryją, a który sprawi, że algorytm zacznie jeszcze bardziej promować Twoje filmy. Jeżeli oglądasz TikToka i shortsy na telefonie, to z pewnością wiesz, że są one automatycznie zapętlone, ale wystarczy, że widz odczuje, że doszedł do końca filmu i wtedy często przesuwa palcem, przechodząc do kolejnego. Widać to właśnie w statystykach, w średnim czasie oglądania, który najczęściej waha się od 60 do 100%, ale jest sposób na to, żeby osiągnąć wynik nawet wyższy niż 100%, który pojawia się, kiedy widz ogląda więcej niż jeden raz Twój film i teraz Ci go pokażę. Pisząc scenariusz, trzeba pamiętać o tym, że koniec filmu musi łączyć się z początkiem, dlatego pokażę Ci ten cały proces na podstawie jednego filmu o projektantach miniaturek. Teraz posłuchaj uważnie, bo powiem coś naprawdę istotnego o pomyśle na każdy krótki film. Koncepcja tego filmu zaczęła się, kiedy znalazłem twórców miniaturek, którzy pokazują swoje prace na Twitterze i dla mnie były to mega pomocne informacje, ponieważ nie przypuszczałem, że niektóre miniaturki powstały w tak prosty, ale jednocześnie pomysłowy sposób. Pomyślałem, że nie tylko mi się to może przydać, więc stwierdziłem, że nagram o tym film. Zacząłem od jednej idei, jednego motywu przewodniego, ponieważ w tak krótkim czasie widz nie jest w stanie przyswoić większej ilości informacji. I jedną z najważniejszych rzeczy przy rozwijaniu kanału na YouTubie są miniaturki, bo bez kliknięcia nie ma wyświetlenia. Dlatego mój film miał odpowiadać na pytania, co trzeba zrobić, żeby mieć więcej wyświetleń na YouTubie, kto i jak robi miniaturki dla największych YouTuberów, a także gdzie ich można znaleźć. I z tych pytań ułożyłem skrypt filmu, który zaczyna się od słów. Przedstawiam Ci listę projektantów miniaturek dla takich osób jak MrBeast czy Erak. I pierwsze sekundy filmu muszą od razu przykuwać uwagę i pomyślałem, że zrobią to miniaturki topowych i bardzo znanych YouTuberów. Kolejna rzecz w moim filmie to utwierdzenie widza w tym, że miniaturki są ważne. I tutaj pojawiają się screenshoty miniaturek i liczba wyświetleń popularnych filmów. I całość do tego momentu to haczyk, który ma przykuwać uwagę widza i dać powód, żeby zainwestować swój czas i obejrzeć film dalej. Następnie pokazuję w filmie, gdzie można znaleźć tych projektantów. To jest największa wartość dla widza, która pojawia się w 11 sekundzie. Mówię także, że jest to ważne, ponieważ dzięki temu, że publikują zdjęcia, których używali do stworzenia miniaturek, widać, z czego powstają te miniaturki i można domyśleć się wielu ciekawych rzeczy i wdrożyć je po prostu u siebie. A następnie powtarzam wątek główny mojego filmu, czyli A jest to konieczne, żebyś miał więcej wyświetleń na YouTubie. Dlatego i tutaj jest koniec filmu, który ładnie ma się zapętlać i łączyć z początkiem. jest to konieczne, żebyś miał więcej wyświetleń na YouTubie. Dlatego przedstawiam Ci listę projektantów. I tego typu krótkie filmy lepiej wychodzą mi, jeżeli czytam je z telepromptera. Dlatego, żeby w niczym się nie pomylić i mówić maksymalnie płynnie i szybko, przygotowuję wcześniej dokładny skrypt. I w tym momencie widzisz skrypt, który był przygotowany w notatniku Notion i taki właśnie skrypt przeczytałem, siedząc właśnie przed kamerą. Pogrubiona część skryptu musi być przeczytana płynnie, dlatego czytam ją zarówno na początku, jak i na końcu skryptu. I brzmi ono wtedy dla mnie bardziej naturalnie. Zaraz powiem Wam, dlaczego to zdanie jest również na początku filmu, ale teraz opowiem trochę o technicznych rzeczach samego nagrywania, bo odpowiedni sprzęt znacząco ułatwi nagrywanie. I listę alternatywnego, budżetowego, ale też bardzo dobrego sprzętu macie w opisie tego filmu. Wszystko jest nagrywane u mnie aparatem Canon R5 z obiektywem Sigma 24 mm 1.4. Ustawione jest wszystko w poziomie, w rozdzielczości 4K i tu kluczowe jest ustawienie właśnie w poziomie aparatu i rozdzielczość 4K, ponieważ do krótkich filmów na YouTube Shorts i TikToka wycinam środek filmu i robię kadr w pionie, ale robię to dopiero na etapie montażu. Istotny jest dla mnie także monitor podglądowy, który jest tutaj przyczepiony na aparacie. I jest to 7-calowy monitor Filwarda model Lutz 7, który gorąco polecam, bo używając telepromptera nie widzę dokładnie, jak usiąść, ponieważ ten mały monitorek tutaj jest zasłonięty i ten monitor bardzo pomaga mi ustawić światło, poprawną ekspozycję, a także przede wszystkim sprawdzić kadr. Żeby nagrać dobry dźwięk, idealnie jest użyć mikrofonu kierunkowego na dodatkowym statywie, który jest umiejscowiony na przykład poza kadrem, nad głową i ja używam akurat profesjonalnego mikrofonu Sennheisera, ale polecam na początek użyć bardzo dobrego
mikrofonu typu shotgun, jak Boya BY-MM1. Ewentualnie możecie skorzystać z mikrofonu krawatowego, takiego jak Boya BY-M1 lub bezprzewodowego mikrofonu krawatowego, jakim jest Holyland Lark 150. Tekst do shortsów często czytam z telepromptera i teleprompter, który polecam, to Filward TP2, który mocuje się na obiektywie aparatu i pod nim ustawiony jest telefon, na którym mam zainstalowaną aplikację Nano Teleprompter i jest to według mnie najlepsza aplikacja, z jaką do tej pory miałem do czynienia. Skrypty do filmów piszę oczywiście w Notion i jeżeli mam już napisany scenariusz, otwieram sobie dysk Google Drive. Aplikacja Nano Teleprompter utworzyła już tam automatycznie katalog, który się synchronizuje z aplikacją właśnie na telefonie i tworzy dokument Google'a i kopiuję tekst z Notion. Następnie zapisany plik jest natychmiast synchronizowany z aplikacją na telefonie i od razu mogę zacząć nagrywać film. Apka także umożliwia szybką edycję tekstu, jeżeli na przykład w czasie czytania znajdę jakiś błąd lub chcę coś zmienić. Dodatkowo aplikacja może być obsługiwana przez takiego pilota Bluetooth, którego dostajemy w zestawie z teleprompterem Filward. Plusem tego telepromptera jest także to, że jest on bardzo lekki, także możecie używać go nawet jeżeli nagrywacie filmy w stylu vlogowym, chodząc z aparatem w ręce, a może to być dla niektórych bardzo fajny sposób nagrywania filmów, bo będzie przypominał materiał, jakby był naturalnie nagrany z ręki telefonem, ale w bardzo profesjonalnej jakości. I niektóre treści mogą być przez to dużo lepiej odbierane przez widzów. Jeżeli swoje filmy nagrywacie telefonem, to także nie ma problemu, bo w zestawie dostaniecie uchwyt do szybkiego mocowania. Teraz, jeżeli wiesz już jakiego sprzętu używać, żeby nagrywać szybko krótkie filmy, pokażę Ci, jak ułatwić sobie montaż w DaVinci Resolve. Klikam File, Project Settings, a następnie ustawiam rozdzielczość Full HD, tylko że w pionie. I oczywiście klatkarz całego timeline'u wybieram na 29 klatek na sekundę, ponieważ w takim klatkarzu nagrywam swoje filmy. Następnie nagranie wrzucam oczywiście na timeline i tutaj bardzo ważna rzecz, nie zmieniam opcji timeline'u. Daję Don't Change i w tym momencie, jeżeli zrobimy sobie podgląd, widzicie, że okienko filmu nie jest wypełnione. Wystarczy, że teraz zoomujemy sobie film i to jest nasz wycięty kadr. Oczywiście możemy sobie go dokładnie ustawić w takiej pozycji, w jakiej chcemy. I dodatkowym krokiem, który robię, jest oczywiście wrzucenie na timeline dźwięku z rekordera, który następnie synchronizuję i podmieniam z dźwiękiem oryginalnym z aparatu. Tak jak widzicie, kilka razy odczytałem tekst z telepromptera. Oczywiście wybieram ten kawałek, który mi najlepiej wyszedł. Teraz, jeżeli mam już wybrany mój klip, pierwsze co robię, to przechodzę na koniec filmu i tutaj usuwam końcówkę, czyli zdanie, żeby mieć więcej wyświetleń na YouTubie, musisz robić lepsze miniaturki. Dlatego wcześniej oczywiście mówiłem Wam, dlaczego jest ta końcówka. Następnie przechodzę i rozcinam początek filmu i zdanie, żeby mieć więcej wyświetleń na YouTubie, musisz robić lepsze miniaturki. Dlatego i to daję na koniec mojego filmu. Robić lepsze miniaturki, dlatego Czyli tutaj, gdzie jest przedstawiam, będzie w tym momencie początkiem naszego filmu. Tak jak Wam wspominałem, to leci oczywiście na koniec i tak będzie wyglądał nasz film. I dzięki temu zapętlenie jest bardziej naturalne, ponieważ jest wprost wycięte z początku filmu i jest ono przeze mnie płynnie powiedziane. I do tego dodałem w tym filmie jeszcze lekkie zbliżenie na końcowym klipie, także w czasie zapętlenia wygląda to bardziej jak zamierzony efekt przejścia do kolejnej części filmu i ukrywa to, że film rozpoczął się od początku. Można oczywiście zdublować sobie początek naszego filmu i wrzucić go tutaj na timeline'ie, dzięki czemu jeżeli będziecie podglądali swój efekt, będzie Wam łatwiej stwierdzić, czy to przejście jest płynne. samemu tworzyć miniaturki. Żeby mieć więcej wyświetleń na YouTubie, musisz robić lepsze miniaturki. Dlatego przedstawiam Ci listę projektantów miniaturek dla takich osób jak... Dobra. I oczywiście, jeżeli efekt mnie zadowala, kasuję tą końcóweczkę, którą sobie dodałem, żeby sprawdzić, czy to przejście jest płynne. I teraz
jest ten moment, kiedy dodaję grafiki, zdjęcia i inne rzeczy, które mogą zwiększyć utrzymanie uwagi widza. Jeżeli film jest do tego momentu zmontowany, eksportuję go i robię napisy w Happy Scribe. O tym, jak to dokładnie robię, nagrywałem już film, także link z odnośnikiem pokazał Wam się w rogu ekranu. Następnie napisy z Happy Scribe dodaję do DaVinci Resolve i miejscami tam, gdzie mogę, gdzie nie ma zdjęć czy innych grafik, wtapiam je na środku filmu. I to wszystko służy tylko jednej rzeczy, czyli zwiększeniu uwagi widzów i przez to wydłużeniu czasu oglądania mojego filmu. Jeżeli mam już to ustawione, klikam zakładkę Delivery. Tutaj w ustawieniach eksportu Full HD oczywiście w pionie 1080x1920, 30 klatek na sekundę, a następnie muszę zaznaczyć opcję Subtitle Settings, Export Subtitles, Burn into Video, czyli te napisy, które wrzuciłem z Happy Scribe'a, będą wyświetlane w wynikowym pliku wideo. A teraz kliknij w ten poradnik po lewej stronie, który Ci się pokazał. Jest to inny sposób na nagrywanie krótkich filmów lub obejrzyj po prawej stronie mój najnowszy film, który również może Ci się spodobać.